Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej polityce. Czy da się w polskiej polityce zbudować nową jakość? Czy czas popisu się kończy, czy wręcz przeciwnie? Czy jesteśmy blisko momentu konstytucyjnego, w którym będzie można dokonać zmiany ustawy zasadniczej? O tym wszystkim dzisiaj w Układzie Otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Serdecznie zachęcam Państwa do wspierania Układu Otwartego. To bardzo ważne dla tego, żeby ten program istniał i był niezależny. Bardzo dziękuję i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Profesor Andrzej Zybertowicz, obecnie doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wcześniej doradca prezydenta poprzedniego, obecnie doradca szefa BBN-u u prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry. Andrzeju, czy pytanie moje zasadnicze, takie, które chciałem, żeby było główną kanwą tej rozmowy, czy w polskiej polityce w ogóle da się zbudować nową jakość? Jak uznamy, że się nie da, to będzie przepowiednia samo potwierdzająca się. Ja sądzę, że da się zbudować nową jakość i pewnym zalążkiem tej nowej jakości jest nie tyle sama prezydentura, sukces Karola Nawrockiego, bo ja wbrew tym analitykom, którzy uważali, że Trzaskowski był skazany na porażkę, że ten sukces był przesądzony. Ja sądzę, że wiele elementów losowych w trakcie kampanii wyborczej miało swoją rolę, ale dla mnie tym przesłanką do budowania nowej, lepszej jakości demokracji w Polsce nie jest sam sukces Karola Nawrockiego, ale to, że większość młodzieży wykazuje wobec niego jakby sympatię i zainteresowanie sposobem, w jaki on prowadzi polskie sprawy. I to jest moim zdaniem jakby taki drobny klin, który gdyby poszerzyć, daje przestrzeń do pozytywnej przebudowy polskiej polityki. Ale dlaczego? Dlaczego ten... bo wygrał... Na końcu byli kandydaci popierani przez Koalicję Obywatelską i przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli tak jak zawsze wygrał jeden z tych Bez kandydatów. poparcia wyborców Konfederacji Karol Nawrocki by nie został prezydentem. Dobra, to gdzie jest ta nowa jakość? Ta nowa jakość już nawet nie jest w samej Konfederacji, bo ja mam wątpliwości co do jakości intelektualnej wielu przywódców Konfederacji, chociaż nie wszystkich. Nowa jakość jest to, że młodzież zobaczyła polityka, który ich zdaniem pasuje do dzisiejszych czasów. Nawet jeśli to jest intuicyjne, nawet jeśli to jest postrzeganie obecnego prezydenta przez pryzmat jego usportowienia. Ale w tle jest jeszcze coś innego. To jest ta droga, żeby ująć to najprościej, od boksera do prezydenta. Kim był Karol Nawrocki jeszcze rok temu? Był ważnym urzędnikiem państwowym, ale nie był postacią kalibru międzynarodowego, a już jest na pograniczu zostania postacią kalibru międzynarodowego, a oczywiście jest bardzo ważnym polskim politykiem. I tu się wydarzyło coś fenomenalnego, nie tylko dzięki sprawności jego sztabu, nie tylko dzięki, jak się okazało, ukrytym talentom samego Nawrockiego, żeby szybko modyfikować swoje zachowania, wchłaniać nowe porcje wiedzy, ale wydarzył się zwrot, którego część wyjaśnienia tego zwrotu jest to wysokie poparcie dla Konfederacji. Nie dlatego, że ona ma jakiś bardzo mądry przekaz, tylko jest postrzegane jako wyjście poza ten duopol Platforma, Prawo i Sprawiedliwość. Ale czy chcesz powiedzieć, że prezydentura Karola Nawrockiego będzie wyjściem poza ten duopol? No bo przecież Karol Nawrocki jest kandydatem, który był wspierany, wybrany, wskazany przez konkretną postać Jarosława Kaczyńskiego. Są już oznaki zmiany pokoleniowej.
Sam bieg Karola Nawrockiego. Decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby Pawłowi Szefernakierowi powierzyć kierowanie sztabem, newralgicznym procesem wyborczym politykowi młodszego pokolenia. Cofnijmy się wcześniej. Cały problem CPK, w tle którego jest Marcin Horała, polityk umiejący myśleć technokratycznie, bardzo analitycznie. Ja widziałem jego kilka prezentacji jeszcze zarządów PiS-u, tłumaczących racjonalność strategiczną i gospodarczą CPK. To są nowe postacie. Proszę zwrócić uwagę, czy Karol Nawrocki wygrałby te wybory, gdyby CPK nie było postrzegane przez jakąś część ludzi, którzy wcale nie chcą w wojenkach politycznych, ideologicznych uczestniczyć, jako istotna dźwignia rozwojowa naszego kraju. Wydaje się, że bez tego, co z perspektywy Platformy było zadymą wokół CPK, a z perspektywy osób, które myślą w kategoriach sprawnej, dynamicznej Polski, było sporem o dźwignie rozwojowe. Masę osób zobaczyło, jak nieracjonalnymi argumentami próbowano CPK zadusić, prawda? Wmawiając, że nic nie zrobiono przez ten cały okres i tak dalej, i tak dalej. I teraz wokół tego zogniskowała się pewna liczba osób, młodych profesjonalistów tej mitycznej klasy średniej, którzy uznali, że o ten projekt warto walczyć. Ja sądzę, że jakby ktoś zrobił uczciwą analizę tej przegranej kampanii Trzaskowskiego, to te manipulacje wokół CPK było jednym z elementów, które zmniejszyły istotnie, nie pogrążyły jeszcze, ale zmniejszyły istotnie szanse Rafała Trzaskowskiego na sukces. To wszystko pewnie jest prawdą i to nie jest kontrowersyjne chyba to, co mówisz, ale ja jeszcze nie rozumiem, gdzie tu jest... Wracam do pytania, gdzie tu jest nowa jakość w polskiej polityce. Ponieważ do tej pory to, co mnie strasznie... ale to powiem, co ja powiem, co dla mnie starą jakością, tak? Co moim zdaniem jest... Chciałbym, żebyśmy od tego odeszli. I wypatruję tego bardzo. I na razie jeszcze nie widzę. Być może jest tak, że to Karol Nawrocki to wniesie, a może ktoś inny się pojawia. Nie wiem. Przez ostatnie kilkanaście lat żyjemy cały czas w tym świecie zdominowanym przez walkę dwóch sił, w których mam głębokie przekonanie, że celem zasadniczym, mimo że obie te siły nie próbują też zrobić coś dla Polski, ale absolutnym celem głównym działań, wszystkie działania są skoncentrowane na to, żeby zdusić, zabić, pokonać, osłabić, obrazić, z jeszcze większą pogardą powiedzieć o przeciwniku, czy wrogu politycznym, przynajmniej nie przeciwnicy, tak? To są wrogowie polityczni. Po jednej stronie są zdrajcy, po drugiej stronie są wariaci, albo jedni są putinowcami, drudzy są jeszcze większymi putinowcami. Tracimy bardzo dużo energii, liderzy polskiej polityki, Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, tracą ogromną część swojej energii na wzajemną walkę, a nie na budowanie CPK, chociaż to akurat jeden z tych polityków to zainicjował. Czy to uważam, to jest coś, co mnie i bardzo wielu ludzi mierzi. Słuchaj, jako analityk i wieloletni nauczyciel, to miałbym odruch, twój wywód, tutaj bym powiedział, gdzie jest tablica, rozpisać na strumyki analityczne i punkt po punkcie do tego się odnieść. Ale oczywiście ani nie ma temu okazji, ani czasu. Spróbuję to powiedzieć jak najprościej. Nowa jakość nie wyłoni się jako jedno wielkie wydarzenie, tylko jako zbiór strumyczków, o niektórych z nim powiem, które ktoś ogarnie i skumuluje jakby w wielką rzekę. Ale przepraszam, zgadza się, że żyliśmy w takim, że taki świat do tej pory dominował. Oczywiście i wszystkie strony sporu politycznego mają tu za skórą. Tak. Otóż natomiast jak chcemy wyjaśnić fenomen tej dzikiej polaryzacji, gdy ludzie w rodzinach rzucają się sobie do gardła, prawda, że wieloletni przyjaciele nie mogą racjonalnie wymieniać informacji. Gdy chcemy zrozumieć fenomen populizmu także w Europie, to
jeszcze do niedawna większość badaczy szukało ideologicznych źródeł tych zjawisk i dopiero niedawno zauważyli, że matrycą strukturalną tego wszystkiego jest destrukcja komunikacji społecznej spowodowana przez amerykańskie big techy, do czego zresztą TikTok chiński się też przyczynił. Ta destrukcja spowodowała ciągłe przebodźcowanie i oczekiwanie od komunikatów politycznych, że będą coraz silniejsze, czy te agresywniejsze, żeby się przebić przez zgiełki. Zobacz, poczekaj, bo ty mówiłeś długo, a ja jak mnie Nie, wybijesz z moim rytmu, gościem, jak wybijesz mnie z rytmu, to jeszcze dłużej będę musiał mówić. I teraz zobacz, w jakim miejscu jesteśmy teraz? Ja nie mam na myśli Polska. W jakim miejscu my teraz jesteśmy? Jesteśmy w podcaście, których wyrosło kilkadziesiąt w ostatnich miesiącach z kanałem Zero na czele, w którym są pogłębione rozmowy, które trwają 2 i więcej godzin. Czasami ja nie wiem, jak długo ludzie oglądają, ale z rozmów wynika, że oglądają te długie rozmowy. Mamy didaskalia Patrycjusa Wyżgi i jakby pojawił się paradoksalny efekt. Z jednej strony media społecznościowe przez takie krótkie, impulsowe rzeczy zniszczyły ludzką uwagę, zniszczyły cierpliwość, zniszczyły niuansowanie, ale z drugiej strony okazało się, że przynajmniej w Polsce pojawiło się zapotrzebowanie, no powiedzmy to tak, demosu na spokojne wymiany, na analizy. Zwróćcie uwagę, że część tych komentarzy pod tymi podcastami też jest merytoryczna. To już nie są same nawalanki. One, w niektórych podcastach one nawet nie dominują. Prawda? I teraz... Ja mam bardzo mądrych słuchaczy, pozdrawiam państwa. I to są te strumyki. A nie chcę cię martwić, bo to może być, to jest informacja, która może burzyć twoją główną teorię, z którą ostatnio budujesz. To ja mogę ten podcast budować dzięki big techom. No, jednemu z nich. Ale nie słuchałeś mnie uważnie, Igor. Ja tu właśnie powiedziałem, że to jest paradoks. Okay. Te same big techy, które zniszczyły komunikację polityczną per saldo, w całym świecie zachodnim, ale nie tylko. Niedawno spędziłem trochę czasu w Południowej Korei i Hongkongu. Widziałem zachłyśnięcie nowymi technologiami tam, bezkrytyczne jeszcze bardziej niż u nas. Te same big techy stworzyły tę przestrzeń, ale niedawno czytałem, że jak ktoś z kierownictwa YouTube'a był w Polsce i rozmawiał z stanowskim szefem kanału Zero, to nigdzie indziej nie pojawił się fenomen takiej skali, prawda? Jakościowy kanał o wysokim poziomie oddziaływania. I teraz wracając do pytania, czy możemy wybić się na lepszą politykę. Żeby istotna zmiana nastąpiła, muszą być zawsze spełnione 2 warunki. Muszą dojrzeć pewne nastroje społeczne i musi znaleźć się postać, która je ogarnie i je wyartykułuje. Być może za wyjątkiem polityki szwajcarskiej, która nie jest tak spersonalizowana jak wiele polityk europejskich. Tak? Tak, ale to sam przyznaję, że to nie tylko jednak, znaczy, bo ja uważam, że polską politykę przede wszystkim zniszczyli jej 2 główni liderzy, jednocześnie będącymi prawdziwymi liderami, tak? przerastających swoich współpracowników. Ja się nie zgadzam na symetrię Platforma, PiS, Tusk, Kaczyński. Oczywiście obaj mają za skórą, obaj mają posunięcia polaryzacyjne, tylko po jednej stronie jest polityka suwerenistyczna, a po drugiej stronie po stronie Donalda Tuska jest zrobienie z Polski kraju, który będzie na tyle stabilny, że rozmaite grupy kapitałowe będą mogły tu inwestować, będą miały pewność inwestycji, ale nie będzie aktorem na arenie międzynarodowej w trybie innym niż czysto symboliczny. Zostawmy to proszę, bo ja nie chcę teraz dyskutować kto bardziej, ponieważ ja staram się nie zajmować tym kto bardziej. Obie strony zrobiły bardzo dużo. Myślę, że nudzi mnie rozmowa o tym kto bardziej, bo obie strony mogłyby dużo więcej zrobić, żeby tak nie było. Ale to obie strony były w pułapce właśnie komunikacji big techowej. Ale najpierw zanim ten Twitter się rozkręcił,
to dwóch polskich kogutów już gryzło się i skakało na tym ringu Poczekaj. bardzo mocno. Nie. Pomińmy teraz, kto jest bardziej tutaj, powiedzmy, bardziej czarnym bohaterem, czy Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński, ale zastanówmy się, jakie są strukturalne siły, które generują polaryzację, niestabilność i jakby utrudniają nam reformę polskiego państwa. Poza naszymi cechami charakteru, nie mamy tu złudzeń. Ale zgadzam się, że oczywiście... My Polacy nie jesteśmy mistrzami kompromisu. Nie. Poza nami oczywiście, bo my jesteśmy... Poza konsekwencjami polityki postkomunistycznej mamy siły zewnętrzne, które nie chcą, żeby Polska była samoistnym podmiotem mającym coś do powiedzenia w grze unijnej. Z jednej strony Rosja z dwóch powodów nie chce sprawnego państwa. Po pierwsze, żebyśmy nie mogli być filarem militarnym flanki wschodniej. Po drugie, żeby dobrze zorganizowane państwo obozu postsowieckiego nie dawało przez efekt demonstracji komunikatu Rosjanom, że w tej sferze można zbudować cywilizowany, pokojowy organizm żyjący w dostatku. Z drugiej strony stare kraje Unii, głównie Niemcy, w pewnej mierze Francja, nie chcą, żeby pojawił się ktoś trzeci rozdający karty w tym rejonie, bo mamy być zasobem buforowym, w którym jest rynek, w którym jest siła robocza, w którym są talenty i te nasze talenty mają pracować dla międzynarodowych korporacji. Ale to jest naturalne, że każdy gra o swój interes. Niemcy i Francja grają o swój interes. Jest dwie dominujące siły. Największe państwo w państwie i oni to robią. To powiedz to naszym euroentuzjastom. Bo I my musimy po prostu brać to pod uwagę. Wczoraj przeczytałem artykuł Romana Kuźniara w Rzeczypospolitej, bardzo znamienny, ciekawy, który krytykuje obecne władze Polski za cielęcą lojalność. Cielęcy proamerykanizm. Tak, cielęcy proamerykanizm. I niektóre z jego komentarzy opisujące to zjawisko są zasadne empirycznie, tylko strasznie żenująca jest jednostronność tego tekstu, bo mamy do czynienia z cielęcym proeuropeizmem w Polsce, prawda? Gdy mówisz, że różne kraje w Europie mają swoje interesy i są grupy biznesowe, które mają interesy, to dla wielu euroentuzjastów to jest kamień do obrazy, bo Unia jest dla nich... A ja myślę, że to opisujesz już świat, który mija, znaczy tą grupę, która ma coraz mniejsze znaczenie. Ja widzę setki kont euroentuzjastycznych na portalach społecznościowych. Ale to oczywiście, że setki kont są, każda grupa ma. Nie sądzę, że ale pozwól, że jest coraz większa grupa ludzi, tych, których też znasz ze szkoły przywództwa, którzy moim zdaniem nie myślą w sposób cielęcy, którzy dobrze rozumieją, że Ameryka jest ważna, ale nie jest takim aniołem i nie wspiera nas dlatego, że kochają Polaków i że to jest serce płonie Donalda Trumpa, a wcześniej płonęło innych przywódców i że Europa nie jest klubem przyjaciół, tylko jest klubem ludzi, którzy umówili się na wspólne interesy. Dosyć nieźle to wychodzi. No wiadomo, że silniejszy używa mocniejszych lewarów, a słabszy ma je słabsze i w tym świecie musimy się umieć poruszać. Tak. Ja mówię o tym, że ta grupa ludzi tak myślących jest coraz większa. I teraz pytanie, czy znajdzie się, czy w polskiej polityce ten sposób myślenia znajdzie swoje odzwierciedlenie? Bo mi jest tak naprawdę wszystko jedno, czy to przyjdzie od któregoś z tych dwóch przywódców istniejących, chociaż nie wierzę w to. Sądzę, że tak i ja to nazywam efektem Bartosiaka. Aha. Ja z wielką rezerwą poszczególne diagnozy Jacka Bartosiaka nieraz przyswajam. Sytuacje, w której on a vista, arbitralnie, czysto spekulatywnie stawia mocne tezy. Natomiast jak przysłał mi SMS-a zapraszającego na promocję swojej książki Najlepsze miejsce na świecie. Taki jest tytuł, jej nie przekręciłem. Coś takiego, tak. Polskie. Promocja bardzo świetny tytuł. Promocja była w Kinotece w Pałacu Kultury. Ja tam poszedłem i obserwowałem jak okiem socjologa. Klasa średnia, menadżerowie, właściciele małych firm, informatycy, lekarze. Mówię po pytaniach, po reakcjach. Potem obserwowałem inne rzeczy i sądzę, że Jacek Bartosiak przez swoje podcasty wychował
w czasie rządów PiS-u kilkuset tysięczny elektorat suwerenistów, ludzi, do których przekaz pisowski w ogóle nie trafiał, PiS nie umiał się skomunikować z tymi ludźmi, a którzy zobaczyli, że w momencie, gdy zbudowaliśmy pewien materialny dostatek, to powinniśmy także podmiotowość pełną polityczną. Mi się tu przypomina powiedzenie niemieckiego polityka Straussa, który mówił, Niemcy są gigantem ekonomicznym i karłem politycznym. Ale to była sytuacja sprzed kilkudziesięciu lat. I ja sądzę, że wiele osób zobaczyło, że jesteśmy dosyć okrzepłym organizmem gospodarczym, który powinien być w inny sposób postrzegany w Europie i na świecie. Bo oni jeździli, oni robią biznesy w skali międzynarodowej i sądzę, że pewien tryb, sposób narracji Jacka Bartosiaka, mówię, pomijając poszczególne diagnozy, narracji pokazującej, że możemy myśleć o mechanizmach gry na świecie w kategoriach suwerenistycznych, to jest jego trwały dorobek i myślę, że Aczkolwiek w wielu sprawach mocno przesadza. ale to ja mówię, nie Upraszcza. odnoszę się do poszczególnych kwestii. To jest jego trwały dorobek. Sądzę, że sukces CPK jest echem efektu Bartosiaka. Bo ludzie myślący w kategoriach suwerenistycznych zobaczcie, to jest konkret infrastrukturalny gry o podmiotowość i No dostatek. dobrze, to teraz czy czy to przeniknie do polskiej polityki? Bo ja to widzę, być może zapewne tam na tej sali, wśród słuchaczy Jacka, to są tacy ludzie, na pewno, bo tych ludzi spotykam i znam, są w szkole przywództwa, na pewno duża część słuchaczy Układu Otwartego myśli w podobny sposób, bo to widzę po reakcjach, po to, co chętnie oglądają państwo i tak dalej. Pozdrawiam jeszcze raz. Na razie nikt na to, być może, oczywiście ja wiem, że ty jesteś tutaj, nie jesteś bezstronny, zaprosiłem cię, Oczywiście, wiem kogo oczywiście, że nie. zaprosiłem pracownika Oczywiście, że BBN-u nie. Tak. i u tego prezydenta konkretnego, ale chętnie się nie dam jestem posłuchać. bezstronny, bo od lat się czuję częścią tak zwanej dobrej zmiany. Jasne, ale Tak. niczego, niczego ale- złego w tym, żeby mieć ale- swoje wyraziste stanowisko. Czy twoim zdaniem, czy jesteś w stanie uzasadnić to? Bo ja nie wykluczam, że Karol Nawrocki taką postacią będzie, że on wniesie coś takiego do polskiej polityki. No, jest miesiąc na razie, tak? Jakby wysyłał ileś tam sygnałów, to jeszcze trochę za krótko, żeby to ocenić. Pytanie, czy w ogóle, on może wnieść i czy ta grupa polityków myślących w ten sposób... Słuchaj, wiesz co ci powiem, jak PiS szedł po władzę bodaj w roku 2005, opublikowałem chyba w nieistniejącym już Życiu Warszawy artykuł pod tytułem Intelektualny rdzeń państwa. To było moje marzenie, że taką rolę będzie pełnił BBN. I sądzę, że dopiero teraz za nowego prezydenta i nowego szefa BBN-u w toku są pewne reorganizacje, żeby BBN mógł takie zadanie zacząć próbować pełnić. Bardzo, bardzo będę się cieszył i będę się, za rok się stanie. możesz mnie tu wezwać i wtedy ci powiem, czy ta nadzieja się spełniła, czy nie. Nie mogę cię wezwać, mogę najwyżej cię zaprosić i będzie mi miło porozmawiać, czy to się spełniło, czy nie. A twoim zdaniem, jakie były, czy oprócz tego, że, bo zbudowanie jednego ośrodka, no to jest, że jest instytucja, jest paru ludzi, którzy chce to zrobić, to jest to do zrobienia. Wierzę, że to się da zrobić. Natomiast to jeszcze nie znaczy, jeśli BBN się zmieni, czy się przebuduje w taki sposób i stanie się takim miejscem, to jeszcze nie znaczy, że w polskiej polityce to będzie silne. Ale to jest kolejny Pierwszy element kroczek. tych strumyczków, które mogą płynąć w jedną stronę. Jeśli, że tak powiem, wrogim siłom lub naszym, poprzez nasze słabości, znowu tych strumyczków nie rozrzucimy, prawda? Nie zbudujemy do rzecza, tylko rozrzucimy je przypadkowo, to mimo negatywnych procesów w naszym otoczeniu jest szansa na zbudowanie nowej jakości w polskiej polityce. A gdzie widzisz poza, no bo rozumiem, że widzisz, tym miejscem będzie ośrodek prezydencki, gdzie on może się w życiu partyjnym pojawić? Czy to może się pojawić nowe ugrupowanie? Nie wiem, ale czy ja bym prawica będzie zmieniać, czy pojawi się nowy Szymon Hołownia? Projekt Hołownia nie wyszedł. No właśnie, zaraz. Z pewnego punktu widzenia projekt Hołownia to jest wielka klapa.
Ale z innego punktu widzenia, może się okaże, że jak będą pisali historię tej epoki, czy biografię Szymona Hołowni, w końcu to młody człowiek, nie wiemy, czy Może w jeszcze pewnym wróci. resecie nie odegra jakiejś roli. To może się okazać, że jego rola jako kogoś, kto zaciągnął hamulec w obliczu próby unieważnienia wyborów prezydenckich, to będzie jego największe życiowe osiągnięcie. Tak? I teraz jest pytanie, dlaczego on ten hamulec zaciągnął? Czy, No, jakie jest odpowiedź na to czy pytanie? gdyby zakładał, że demos jest słaby, czy gdyby zakładał, że jeśli tak było, gdyby uległ presji Donalda Tuska i by nastąpiła kolejna warstwa destabilizacji instytucji polskiego państwa, czy nie ma bardziej fundamentalnej instytucji dla demokracji jak wiarygodność procesu wyborczego. Gdyby to naruszono, to Szymon Hołownia na pewno rozpoznawał potencjały społecznej rewolty. I takie kanały jak twój i podcasty, nie tylko przecież konserwatywne, twój jest gdzieś tam powiedzmy w centrum, są przecież lewicowe, podcast Dwie lewe ręce, też do wysokiej jakości, tak? Czy to nie byłaby platforma jakby potępienia tych polityków, którzy zaczęli sobie igrać z wolą wyborców i z tym fundamentem demokracji, jakie jest wiarygodność procesu wyborczego. A może było tak, że Szymon I więc ja nie sądzę, bo moja analiza jest jakby próba analizy socjologicznej nie dlatego, że on ze swojej duchowości jest taki dzielny, fundamentalny, tylko że jakby wolę oporu oparł na pewnej racjonalnej kalkulacji form demosu, nazwijmy takiego komentariatowego. A może jest tak, że to mniej optymistyczna wersja, że po prostu widział, że poparcie spada, ten projekt nie wychodzi, no to jeśli umrzeć politycznie, to godnie. To za coś. Ale to w ogóle się nie kłóci, bo on nie umarł. Nie, w pewnym sensie. politycznie, tak? Czy odejść na chwilę na chwilę, czy na chwilę gdzieś na boczny tor. Ale kiedyś psychoanalitycy może napiszą opowieść o meandrach jego psychiki, jego duszy, ale faktem jest takim, że wygrały siły, które chciały zachować fundament demokracji. I ktoś może kiedyś policzy, że nawet wśród tych głosów zabrakło. Tak zwanych obrońców praworządności, którzy bezlitośnie najdrobniejsze uchybienia stosunków rządów PiS-u krytykowali, a w obliczu rozmaitych cudów robionych w ramach dualizmu prawnego milczeli, ale parę głosów się jednak pojawiło zaniepokojonych tą grą tandemu Donald Tusk, Roman Giertych wokół rzekomego sfałszowania wyborów. I to wszystko są jakieś kolejne strumyczki broniące demokracji i wyrażające zniecierpliwienie, że nie musimy się w kółko chwytać za gardła. Tak. No dobrze, to czy twoim zdaniem nastąpi, gdzie ty widzisz znaki tego, już o niektórych znakach powiedziałeś, końca, czy ten duopol dotychczasowy, bo to, że są dwie siły, to nie jest jeszcze nic złego, tak? W Stanach Zjednoczonych można by zawsze był duopol, bo były dwie wielkie partie, ale one nie były, ale nikt na to nie narzekał, tak? Bo one były różne ideowe, a miały współpracować. Plusy dostrzegam w minusach. Jeszcze teraz tylko dokończę jedną rzecz, bo w tych wyborach, co się pokazało, tak? Że w pierwszej turze, pierwszy raz w historii kandydaci PiS-u, więc również Karol Nawrocki, dostali poniżej, czy tam 50%, chyba troszkę poniżej 50%. Nie? Czy ci inni kandydaci dostali łącznie, nie dokładnie jest tak, że łącznie, ale że ci dwaj główni liderzy dostali poniżej 50%. To było duże zniechęcenie. Teraz okazało się na to jeszcze, że ten Nawrocki tak jest pisowy, ale nie do końca pisowy. Tak? I to pytanie, czy z tego może się wyrodzić coś nowego? Nawiążę do tego. Najpierw ta pewna ogólna formuła, czasami w minusach widzę plusy. Unia już nie jest tym, czym była. Pewne nadzieje, pewne utopie zostały wyrzucone. Jest bardziej widoczna, cyniczna, brutalna gra. Te tendencje
nazywane z braku lepszych określeń populistycznymi we Francji, w Niemczech, są silne. Nie wiadomo, czy one Unii nie zdruzgoczą. Ale zarazem to pokazuje wartość państw narodowych. Jak tamten organizm przechodzi kryzys, to wartość państw narodowych. I teraz, na czym gdzie być może trzeba rozpoznać główną słabość obozu dobrej zmiany? W braku podwójnie rozumianej zdolności koalicyjnej. Ten obóz nie potrafił budować mniejszościowych koalicji w Unii i nie miał zdolności koalicyjnej w roku 23, gdy wygrał nominalnie wybory, ale nie miał zdolności powołania rządu. I teraz przechodzimy do Karola Nawrockiego. Otóż Karol Nawrocki wykazał swoją zdolność koalicyjną. To dzięki zdolności koalicyjnej, dzięki podpisaniu jakby paktu z Mencenem, został prezydentem Polski. Pokazał, że do sukcesu potrzebna jest zdolność koalicyjna i ona nie musi oznaczać jakiegoś kompromisu, który pozbawia cię zdolności działania. A na ile on dzisiaj jest pisowski? No bo wodzi się z tego obozu, którego poparł, a na ile właśnie próbuje się być... Ktoś mi mówił, że niedawno u Bogdana Rymanowskiego jakieś było pytanie, ja tego nie widziałem na żywo, więc to nieprecyzyjnie streśćcie. Pytanie, czy on będzie słuchał poleceń z Nowogrodzkiej. Ponoć powiedział, że nie, ale prawidłowa odpowiedź jest taka. Jeśli Jarosław Kaczyński będzie miał rozsądne pomysły, to będziemy współpracowali. A jeśli pomysły byłyby nietrafne, to nie będę ich akceptował. I sądzę, że tak dokładnie będzie. Czy ty wyczuwasz tam już taką silną niezależność? No bo jednak został, więc prosto, otoczony został politykami, silnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. I szefem jego gabinetu jest polityk, bez którego tego sukcesu by nie było. Ale, tak. Jedno z ogniw tego sukcesu. Tak. Bez wątpienia. Super sprawne. Więc za mało wiem, bo byłem trochę za granicą w ostatnich tygodniach, za mało wiem, jak ta dynamika z tego zespołu się układa. Tak? Ale mam wrażenie, że tu jest pewna nowa jakość. I muszę ci powiedzieć, jak czasami zastanawiam się, co było głównym sukcesem dziesięciolecia Andrzeja Dudy, może to jest niesprawiedliwe trochę, ale myślę, że może historycy znowu, bo lubię tą perspektywę, jakby, żeby wymykamy się tym bieżącym potyczkom i patrzymy z pewnej perspektywy, że może za główny sukces Andrzeja Dudy będzie uznane to, że do końca drugiej kadencji zachował tak wysokie poparcie społeczne, że gdy pojechał na konwencję w Łodzi i udzielił poparcia Karolowi Nawrockiemu, to było rzeczywiste poparcie, rzeczywisty impuls. To był prawdopodobnie jeden z szeregu czynników, bez którego ten sukces byłby niemożliwy. I dodam, że pamiętam jeszcze nasze analizy jako jego doradców. Gdy porównywaliśmy poparcie młodzieży dla rozmaitych polityków i ugrupowań, to poparcie Andrzeja Dudy wśród młodzieży było znacząco wyższe niż poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. I być może wielu polityków pod koniec swojej drugiej kadencji ma ten kapitał taki zjechany, zużyty, prawda? A Andrzej Duda zachował ten power. Pamiętam reakcję Stanowskiego po tym jego wystąpieniu w Łodzi, że gdyby Duda startował w tych wyborach, to by je wygrał w cuglach, prawda? Bo pokazał taką dynamikę. Z jednej strony analizę w jego wypowiedzi, ale ta analiza była z taką charyzmą wygłoszona. I może się okazać, że to, że utorował drogę swojemu następcy z obozu propolskiego, to będzie... A uważasz, że drugi obóz jest antypolski? Nie, jest... Nie, moment. Ja jestem bardzo krytyczny, ale myślę, że są wrogami oczywiście możesz zadać mi to pytanie. W drugim obozie jest masa osób, którym Polska jest obojętna. Ja nie mówię, że są antypolscy. Polska jest im obojętna. A jest tam wielu patriotów, którzy są też z tamtej strony. Tak. Co do którego patriotyzmu nie mam cienia wątpliwości. Sądzę, że tak, ale z tym jest taka oto sytuacja.
Słuchaj, Polityka Insight w roku 2020 zrobiła debatę prezydencką, to znaczy zaprosiła osoby doradzające ówczesnym kandydatom na prezydentów. Był profesor Matyja od Hołowni, był profesor Gdula od Biedronia, jeśli się nie mylę, była Joanna Mucha wtedy od Kidawy-Błońskiej jako kandydatki. I w którymś momencie ja użyłem określenia obóz patriotyczny i Mucha mnie zaatakowała, mówiąc, że ona się nie zgadza, żeby Prawo i Sprawiedliwość zawłaszczało dla siebie patriotyzm. I ja w reakcji na to powiedziałem, że ja to rozumiem, że takie zawłaszczanie faktycznie występuje, tylko dlatego, że oni tą kartą nie grają. I ja powiedziałem wtedy, Wojciech Szacki prowadził tą dyskusję, powiedziałem, panie redaktorze, niech pan poprosi, żeby wszyscy jakby przedstawiciele swoich kandydatów powiedzieli, jak widzą rolę Polski w Europie. Joanna Mucha natychmiast zaatakowała, panie redaktorze, pan nie pozwoli, żeby Zybertowicz tu rozdawał karty i ten temat ucichł do momentu, gdy głos uzyskała publiczność. Pierwszy głos publiczności jest, czy mogliby wszyscy jednak powiedzieć, jak widzą rolę Polski w Europie. Ale... I i wszyscy powiedzieli. Matyja powiedział, Gdula powiedział, a pani doktor Joanna Mucha nie umiała nic sensownego na ten temat powiedzieć. Oni po prostu nie grali tą kartą do momentu, gdy cynicznie zagrali, robiąc marsz 1 000 000 serc na rondo Radosława. Ale moment. Gdy objęli... Kończę, Igor, przepraszam. Ale gdy objęli władzę, to tą dźwignię polskich interesów narodowych, którym jest CPK, chcieli rozmontować. Więc to jest naturalne. Moment. Gdy ja mówię, że jest obóz propolski, obóz, dla którego Polska nie jest na pierwszym miejscu, tak to powiedzmy łagodnie, nie wiem, czy to jest łagodne, to ja nie mówię w trybie czystej retoryki politycznej, tylko to wynika z moich obserwacji konkretnych procesów i zachowań. Ja nie lubię bardzo takiej, bo moim zdaniem to jest jednak retoryka i to jest bardzo silne ocenianie. Moment, ale poczekaj, możemy się różnić, prawda? To nie, złego to jest retoryka, tylko ja twierdzę, że ta retoryka jest oparta na empirycznej analizie. Ale ja nie odmawiam ci tego. Natomiast ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, bardzo uważam, że to jest szkodliwe, jeśli my tak siebie nawzajem nazywamy, bo ja się z wieloma rzeczami, które robił obecny obóz władzy, nie zgadzam. Tak samo się z wieloma nie zgadzałem z poprzednikami, ale to jest nieistotne. Natomiast znam z obu stron wielu ludzi. I ja wam proszę, tu są ludzie, którzy po prostu mają inaczej trochę widzą, tak, rolę Polski w Europie. Inaczej akcenty rozkładają. Tylko się mówię, że my jesteśmy propolscy, a my jesteśmy antypolscy. Oni mówią tak samo, że że PiS jest, prawda, tam gra moment. Powiedziałeś coś bardzo ważnego. Co ja sam mówię? Inaczej widzą rolę Polski w Europie, to niech ją wyartykułują u diabła. Niech powiedzą, że widzą na przykład rolę Polski w megapaństwie europejskim i jak wtedy Polska ma manewrować. Ale przecież część z tych polityków tak rozumiem, tak uważa, a nie jest to zbrodnia. Uważanie, że opowiadają się za federalnym modelem Europy. To jest dopuszczalny pogląd, którym nie jest mi bliski, ale on jest dopuszczalny. Jest dopuszczalny. Czy część Europy tak myśli? Niech teraz powiedzą, za pomocą jakich instrumentów w warunkach zniesienia prawa weto, głosowań większościowych, będziemy bronili interesu Polski. Zaproś mnie z kimś takim do dyskusji, kto uważa, że jest patriotą, tylko ma inną wizję Polski. Chętnie jakby skonfrontujemy tę wizję Polski. Umawiamy się. I ja uważam, że taka dyskusja jest jak najbardziej potrzebna. Ja nie twierdzę, że tam nie ma patriotów, tylko twierdzę, że ci, którzy zarządzają rzeczywistym procesem politycznym po tamtej stronie, realizują interesy niezgodne z naszymi potrzebami rozwojowymi. Rozumiem. Tak uważasz. Bardzo chętnie taką dyskusję zorganizuje się, umawiamy, wymyślimy, kto byłby po drugiej stronie.
wracam do tego głównego wątku naszej rozmowy. Czy z tego, co dzisiaj jest, może się wyłonić coś nowego? I czy to rozumiem, że ty widzisz pewne symptomy No, tego w moim różnych zdaniem- miejscach, ale dokończę tylko pytanie. okej. Czy twoim zdaniem to może się skończyć tym, że pojawi się jakiś nowy twór polityczny, jakiś nowy Hołownia, nie wiem, PiS się rozłamie, coś nowego się pojawi, nowi ludzie wyjdą, powstanie partia proprezydencka, też jest, można sobie coś takiego wyobrazić, jeśli coś wiesz, to powiedz. Czy raczej jakbym będą wiedział, ewoluować te... To jest tak jak z tajnymi służbami. Jakbym był agentem, to bym się nie mógł do tego przyznać. Wiem, ale czasami, wiesz, możesz mieć jakąś chwilę słabości, coś się No, wymknie. to prawda, ludzie mają Więc ja cię będę pytał, a ty wiesz, może... chwilę słabości. To jak z tą partią prezydencką, sądzę, panie- że panie- niepowodzenie projektu Hołownia jest przestrogą dla tych, którzy chcieliby zorganizować nową rzecz. Chociaż oczywiście to byłoby zdrowe, żeby powstały jakieś inne siły, tylko obawiam się, że to mogą być pomysły grupy biznesowej, która chciałaby zbudować sobie 5% partię, która byłaby języczkiem uwagi w jakichś nowych układankach, ale przejadą się na tym, jeśli wierzą, że z czystą techniką można uzyskać taki efekt. Ja bym... Ale pojawiają się koncepcje takie, że PiS się ale wychodząc od tego zasadniczego pytania, od którego całą rozmowę zacząłeś, gdzie są nadzieje, to ja bym te nadzieje widział na tym etapie, w warstwie metapolityki. To znaczy, żebyśmy wreszcie, jak już powstało szereg cywilizowanych podcastów dobrej jakości, żeby tam było więcej takich dyskusji przedstawicieli różnych stron. Skonfrontujmy swoją wizję polityki technologicznej wobec AI na przykład. Skonfrontujmy swoją wizję wzmacniania Polski militarnie. Skonfrontujmy nasze wizje patriotyzmu. Skonfrontujmy nasze wizje miejsca Polski w Europie. Tak? Skonfrontujmy Bardzo nasze chętnie. wizje polityki artystycznej, kulturalnej. I ja sądzę, że gdyby taka seria tego typu debat była, nie tylko oczywiście PiS, Platforma, ale także oczywiście Konfederacja, wszystkie ugrupowania, także te aspirujące do obecności, to byłoby tworzenie tkanki metapolitycznej sprzyjającej, jeśli się pojawi wykorzystania tak zwanego momentu konstytucyjnego. To tym się bardzo chętnie w jakimś małej skali, a może będę potem większej się tym chciałbym się zajmować, bo uważam, że to jest ważne i myślę, że też nasz Instytut Wolności temu służy, żeby w razie gromadzić ludzi, którzy są gotowi myśleć i rozmawiać w ten sposób. Bo możemy stać przed taką groźbą, że konfiguracja relacji międzynarodowych, trendy w kraju stworzą to okno możliwości na moment konstytucyjny, a my nie będziemy gotowi ani koncepcyjnie, ani organizacyjnie. Bo nawet jeśli to, co Karol Nawrocki zapowiedział w czasie inauguracji w Sejmie, projektowanie konstytucji do roku 30. Nawet gdyby z jakichś powodów to się nie powiodło, to taką próbę trzeba koniecznie podjąć. Absolutnie bo zgadzam. być może nie jest możliwa reforma państwa bez istotnej korekty konstytucji albo napisania jej na nowo. Ale czy uważasz, że kluczowym problemem jest ten podział władzy taki bardzo niejasny, w który wszedł teraz, który wykorzystuje. To, co mnie fascynuje, i nie mówię w tym sensie, że ja nie wiem, czy to jest dobre, czy złe jeszcze, ale fascynuje mnie to, że przyszedł facet, pan prezydent, no i on nam służy, tak? Więc nie jest... który po prostu przyszedł i bierze tę władzę, która jest. Andrzej Duda tego cienia nie miał, a on przychodzi, mogę to i bierze. Tak, zgodnie z prawem. Na pewno to I są... zobaczymy, zmienia konstytucję metodą faktów dokonanych. Wpływa na politykę rządu. Ale ja bym to ujął tak. Nie przeceniając jako socjolog nadmiarowo roli jednostki, że tak powiem, w historii, ale gdyby na przykład była poważna debata, na razie chyba nie ma jeszcze jej zalążku, czy system prezydencki, czy parlamentarny, gabinetowy, to co może zdecydować o tym, że do czego ludzie się przychylą? Nie argumenty strukturalne, tylko to, że to jest gość, który by się nadawał na takiego prezydenta. Ale po nim
Mam No, 100% pewności, że za 10 lat będzie inny prezydent. Jasne, Za 5 nie ale wiemy. często o zwrotach instytucjonalnych decyduje subiektywna percepcja potencjału jakiejś konkretnej osoby. Przecież konstytucja poprzednia była pisana też pod konkretny układ polityczny, który wtedy Mogę był. sobie wyobrazić, że za 5 lat wielkie nadzieje związane z Karolem Nawrockim jakby zejdą w dół, a mogę sobie wyobrazić, że on rozwinie skrzydła, tak? Tak. I pytanie w związku z tym. O twój osobisty pogląd. Jeśli jesteś wiem, że trudno jest ci mieć inny pogląd niż obowiązujący Jeśli o to w chodzi, tej że organizacji. zwolennikiem jakiego systemu jestem, tak. nie mam zdania, nie analizowałem tego systematycznie. Nie mam zdania, bo... Ale tak intuicyjnie. Jaki system... Bo przecież jest jeszcze tak zwana opcja, którą Jarosław Kaczyński nazywa jakby system parlamentarno-gabinetowy, ale z kanclerskimi uprawnieniami premiera. Tak. No bo to jest tak. Ja uważam, że może ważniejsze jest od tego, czy prezydencki, czy parlamentarno-gabinetowy, zbudowanie systemu, w którym następuje taka koncentracja formalno-prawna władzy w jednym ręku, że premier czy prezydent ma dźwignie rozwojowe po prostu. Tak. Też to jest bardzo poważny argument i też jest mi bliski, ale też we mnie jest drugi, coś mi przeciwko temu się gotuje, ale to raczej doświadczenie i obserwacja jakości polskich polityków. Bo ja bardzo mógłbym, znaczy nie wiem, czy bardzo chętnie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że żyję w absolutyzmie oświeconym, pod warunkiem, że on jest bardzo oświecony, że jest wspaniały władca. Takiego do tej pory nie spotkałem, więc trochę się bałbym się tego dawać Polski w ręku. Groźby autorytaryzmu, to przy dobrze obmyślonym systemie, w cudzysłowie kanclerskim, tego nie ma, bo większość sejmową, nasz silny premier traci większość sejmową i przestaje być premierem. Tak? Ale skoro już ma być premierem, to niech ma możliwość wydawania poleceń, między innymi o co tu chodzi w tym systemie kanclerskim, że premier może wydawać polecenia ministrom i ich rozliczać. Obecnie to wcale nie jest takie proste. Tak, zgadzam się. Tak, ale też mi to jest mi znacznie bliższe, bo ja widząc w tej chwili polska polityka się tak rozwinęła, że zwycięzca bierze wszystko, tak? Jak był PiS, to zagarniał coraz więcej. No moment, PiS nigdy nie zagarnął samorządów. Zagarniał coraz więcej. Nie powiedziałem, że zagarnął wszystko. Przyszła Platforma i odbije wszystko co do jednego, nawet jeszcze bardziej niż PiS. Nie? I uważam, że to są bardzo niedobre zachowania. Zgoda. I teraz, jak mamy tego Tuska i tego Nawrockiego, to ja przynajmniej sobie myślę, kurczę, jeden drugiemu nie pozwoli na zbyt dużo szaleństw. Nie? Że taki system check and balance jest przez polaryzację polityczną, znaczy przez to, że mamy dwa ośrodki polityczne, to może on jest bardziej bezpieczny. Obawiam się, że nie, bo pamiętam, jak zastanawiałem się w czasach pierwszego rządu Platformy i PSL, jakby to określić ogólnie, to powiedziałem dryf rozwojowy. Gospodarka się rozwijała, ale organizm państwowy nie umiał tych zasobów skoncentrować w to. A teraz obawiam się, że mamy chaos. Mam nadzieję, że jest to dalej chaos rozwojowy w tym sensie, że gospodarka się rozwija. Niedawno czytałem rozmowę młodego ekonomisty, zapomniałem nazwiska, z Grzegorzem Sroczyńskim na gazecie.pl, który wydawał się mieć bardzo przemyślane, wyważone oceny tej polityki i pokazał, że dla mnie to się wydawało przekonujące, że ta polityka zadłużenia, wysokiego deficytu jednak służy dynamice pewnej rozwojowej naszej gospodarki, że to nie jest tylko sprawy niekoniecznie się wymknęły spod kontroli, tak? Czyli mielibyśmy do czynienia na poziomie dualizmu prawnego i innych spraw z chaosem, ale jednak nadal rozwojowym, bo gospodarka cały czas rośnie. Więc, czyli mamy z jednej strony
na poziomie woli politycznej, powiedzmy, nieudolność, ale na poziomie, proszę zwrócić, to jest ten fenomen, ten ekonomista zresztą ciekawie mówi, nie do końca zrozumiały. Biznesmeni rutynowo narzekają na polskie państwo, jak to już zakłody biznesowi. Ale ile razy spotkam w jakiejś sytuacji towarzyskiej rutynowe zachowanie. I teraz to z czego bierze się ten fenomen, że w skali ostatnich 30 paru lat po Chinach mamy drugi najwyższy wzrost gospodarczy. Tak? Z czego się to bierze? Skoro na poziomie polityki walczymy, niszczymy się, zużywamy zasoby społecznego zaufania, a polski biznes potrafi być tak dynamiczny. To nie jest do końca dla mnie jasne. Tak, to nie jest jasne. To jest jasne nie, ale mam jakieś swoje na ten temat, bo na ten temat dużo rozmawiam. Moim zdaniem, znaczy po pierwsze, ponieważ znam wielu przedsiębiorców i bardzo często z nimi rozmawiam, to się zresztą zmienia, bo jest zupełnie teraz nowa generacja, takich tych 40-parolatków, z którymi ostatnio, zwłaszcza z tej branży, co za nią nie przepadasz. Fantastyczni ludzie. Ale moim zdaniem to, co my mamy, a co myśmy w latach 90., w latach 2000 i teraz ciągle to jest ten nieprawdopodobne aspiracje i taki duch przedsiębiorczy. Ja widzę, że on jest dużo silniejszy w Polsce niż w jakimkolwiek innym kraju, który znam. Czy u tej kolejnej generacji biznesmenów jest dalej obecny? Wydaje mi się, że tak. Bo ja się obawiałem, są że inni. pierwsza generacja była głodna sukcesu. Tak. I że jak już się statusowo, materialnie umocni, to że zabraknie paliwa rozwojowego. Ale jeśli widzisz, że w tej młodszej generacji to jest, to bardzo dobra wiadomość. Oczywiście to trudno generalizować, tak? To są raczej anegdotyczne doświadczenia. Z intuicji wyciągać. Ale mogę powiedzieć parę historii. Z jednej strony mam przyjemność znać pana Krzysztofa Pawlińskiego, twórcę Maspeksu. Nie? To już nie jest, znaczy duchem jest 30-latkiem, w PESEL-u tam jest trochę inaczej. Człowiek, który zaczynał budować swoją firmę, jak tylko komunizm upadł, czy mniej więcej w tym czasie. Dzisiaj jest właścicielem potężnego koncernu, który kupuje kolejne firmy, rozwija się i tak dalej. Jak ja go widzę, czy jak go słyszę, czy jak z nim rozmawiam, czy widzę, jak wykłada w szkole przywództwa, to widzę w nim ogień, w oczach ogień 30-latka, nie? Który już nie chce przecież zarobić drugiego. Najważniejsze jest to, że on zaraża tym ogniem twoich słuchaczy, tak? Tak. Ale z drugiej strony, to jest jeden typ, tak? Zupełnie tradycyjny biznes, w którym się chodzi o małe marże, o tym, żeby dużo naprodukować, dużo sprzedać tego towaru po małych marżach i tak dalej. A z drugiej strony przychodzą tacy goście jak Stefan Batory, który ma, nie wiem, 40 parę, który zbudował Booksy, znaczy stworzył Booksy, tą aplikację, prawda, z której korzystają miliony ludzi pewnie już na świecie też, który widzę ten sam ogień w jego oczach. Nie? On jest inny. Spotykam innych przedsiębiorców, z którym też, tu jeden z nich był niedawno gościem, którzy próbują rozwijać biznes w Stanach, bo akurat tak ostatnio mi się złożyło, że z takimi ludźmi trochę rozmawiałem, no bo tam jest największy rynek, tak, tam jest więcej kapitału, więc jest łatwiej. Więc po pierwsze, oni się nie wypierają polskości i wręcz jakby utrzymują kontakty i to jest fajne, ale tak strasznie chcą tam po prostu zbudować te duże rzeczy, nie? I co jest fajne, co się zmienia też, i to jest zmiana pokoleniowa ewidentna, pozytywna, to dopiero zauważyłem w ciągu ostatniego roku, znaczy ta zmiana pewnie nastąpiła wcześniej, tylko ja ją zauważyłem, że ci ludzie znacznie chętniej ze sobą współpracują. Będąc często konkurentami, czy działającymi obok, ja już nie słyszę czegoś takiego, co słyszałem kiedyś od polskich przedsiębiorców. Najgorzej, żeby za granicą gdzieś spotkać drugiego Polaka, bo ten to mi podłoży mi nogę, nie? Ci goście, sam jestem w jakiejś tam grupie WhatsAppowej, znaczy nie jakiejś tam bardzo, bardzo fajnej, tu widzę tam, nie wiem, 100 kilkadziesiąt osób, które robi rozmaitego rodzaju biznesy, dzielą się doświadczeniami, dzielą się informacjami, zapraszają się nawzajem. No, serce rośnie. Więc moim zdaniem ten duch przedsiębiorczy jest dużo silniejszy, pomimo kolejnych rządów, minerów i innych. Twoje obserwacje oddają ogólny trend, a nie rodzynki w jakimś zakalcu, tak? A jest szansa, że oddają, to teraz kluczem może być, żeby ci goście
w swoich ambicjach, bo takie sygnały dochodzą z różnych kierunków, ambicjach, nazwijmy to, naprawy polskiej polityki, nie padły ofiarą jakichś utopijnych wyobrażeń. Owszem, ale super byłoby i słyszałem podobno, że ktoś mi tam to potwierdzi, czy tak jest, że podobno u Karola Nawrockiego, znaczy on już się zaczyna spotykać z przedsiębiorcami również. Ja namawiam wszystkich polityków, żeby się spotykali z przedsiębiorcami. Nie w piwnicach tajnie, tylko w transparentny sposób, ale uważam, że polscy przedsiębiorcy mają gigantyczną wiedzę, największą wiedzę. Większą Na jaki temat? na temat tego polskiej gospodarki, polskiego państwa, potrzeb tego, jak działa administracja, dlatego, że oni się z tym zmierzają. Mierzą, każdego dnia walczą przez cały czas, jakby funkcjonują. Ich wiedza na temat mechanizmów jest większa, z całym szacunkiem, niż naukowców, dziennikarzy to na 100%, po prostu, no bo oni to robią własnymi ręcami. Jest znana teza teraz- Nassima Taleba. Jak coś na własnej skórze odczujesz, to masz inny wgląd niż z podręczników. Jak z nimi rozmawiam, no to uważam, że oni mówią na co dzień, bo oni nie mają obowiązków politycznych, tak, że nie muszą walczyć tych narracji, że muszą podkreślić za każdym razem, że Donald Tusk jest zdrajcą, a Jarosław Kaczyński agentem ruskim, nie wiadomo coś. Nie muszą tych bzdur wygadywać, tylko po prostu mówią to, co uważają i dzielą się swoją wiedzą. I co jest ciekawe, wielu z nich coraz bardziej chce się dzielić swoją wiedzą. Nie, ten historia, można lubić, nie lubić Brzozki, ale to, co on zrobi, no to jest coś, nawet jeśli to było ustawione politycznie, wszystko jedno. Efekt z tego jest, zakładam, jakiś pozytywny, ileś pozytywnych rzeczy z tego się narodzi. I im bliżej będą przedsiębiorcy rozmawiać z rządcami. Ale Teraz nie chodzi o to, żeby oni zakładali swoją partię, bo to bez sensu. Przeciw. Tak. Czego politycy mogą się nauczyć od biznesmenów? Przede wszystkim tego, jak administracja państwa może funkcjonować, jak działać, żeby nie przeszkadzać firmom. Nie bo wiem, to nie czy chodzi o... pamiętasz, że w zeszłym roku na twojej szkole przywództwa miałem wykład, czy sukces w biznesie przekłada się na kompetencje robienia polityki. Tak, pamiętam, to już nie jeden raz na ten temat mówisz. To nie jest wprost, no to ty wiesz lepiej, to ty masz też coś... Tak sądzę, tak. że w pewnych obszarach wiem. Tak. Ale na pewno mogą się, na pewno, jeśli chodzi o zarządzanie organizacją, no to znamy obaj, tym bliżej ja dalej, rozmaite instytucje państwa. To, że powinni ze sobą rozmawiać na wszystkich szczeblach, samorządowym, ministerialnym i na poziomie kierownictwa państwa, to jest oczywiste. Jeśli BBN będzie próbował, zgodnie z, jak rozumiem, z intencjami Karola Nawrockiego, współtworzyć polską politykę technologiczną, to nie wyobrażam sobie, że w BBN-ie sami to wymyślimy bez wysłuchania się w głos szefów tych firm, które odniosły największe sukcesy na rynkach Albo ci cyfrowych. ludzie, którzy walczą w tej chwili, no bo po prostu nie ma takiej możliwości. Żaden urzędnik państwowy, ani żaden profesor, ani żaden już, nie mówię, dziennikarz, tak, czy polityk, no nie ma tej wiedzy, no bo nikt z nas... Oni po prostu każdego dnia zdobywają to. Nie? To jest tak oczywiste, że już za pierwszym razem, jak to powiedziałeś, zrozumiałem. Ja wiem, że my też mówimy do państwa, a ja mówię też, mam nadzieję, że to trafi do polityków, no żeby oni zaczęli... Politycy przez lata się bali spotykać formalnie i nieformalnie z biznesem, z lękiem, że to będzie korupcyjna jakaś relacja. No i takie jest to, co... I to spowodowało brak osmozy, przepływu informacji. I to powoduje, że łatwiej jest zamówić, nie wiem, karabin w Korei, bez podejrzenia o cokolwiek, zapłacić za niego 3 razy więcej. To jest przykład abstrakcyjny, niż zamówić go w polskiej prywatnej fabryce od prywaciarza, prawda? Bo to może być podejrzenie, jak podpiszemy, lepiej od Amerykanina oczywiście, to jest bezpieczniejsze. Na pewno obecny prezydent nie będzie miał takich obaw, ale zwróć uwagę, Andrzej Duda organizował startupy w pałacu. Była nagroda dla biznesu. Wcale nie istniał żaden chiński mur między tym, co robił Andrzej Duda, a polskim. Ale jakoś z tego nie wynikało.
nie wynikało tyle, ile powinno, a nie, że nic. Okej, ja powiedziałem niewiele. A, niewiele, okej, ja nie dosłyszałem. Nie, nic nie ten. No dobrze, rozumiem, że się zgadzamy i jest nadzieja, że tutaj też coś dobrego coś dobrego się rodzi. Chciałem jeszcze, jeżeli możemy, jeszcze chwilę porozmawiać o naszym otoczeniu. Nie wiem, czy się już nie powinienem śpieszyć, wiesz, bo mam spotkanie niedługo w BBN. Jeszcze 15 minut? Nie, 15 nie, może 6. Dobrze, 6, dobrze. Chciałem cię zapytać o to, jak ty przewidujesz, czy jak widzisz, że zmieniająca się Europa, znaczy trendy polityczne w państwach europejskich będą wpływać na, no nie bezpośrednio to, co się dzieje w Polsce, tak, ale jak zmiany w Niemczech, rośnie AfD, prawda, czy wygra jakieś wybory, nie wiemy, ale we Francji, w Niemczech trudno powiedzieć, czy oni przejmą władzę, ale we Francji Zjednoczonej Narodowej jest duża szansa, że przejmie realną, pełną władzę. Podobne tendencje są w różnych innych krajach. Jak to wpłynie na funkcjonowanie w ogóle Unii, na kształt Unii, na Polskę? Co to znaczy dla Polski? Ja wiem, że to jest temat na wiele godzin. Mamy 6 minut. Tak. Ja już 5 najwyżej. 5, ja obawiam się, że ta część elit unijnych, która jakby ma wpływ na pracę Komisji Europejskiej, na pracę Europejskiego Parlamentu, na kluczowe think tanki w Brukseli i okolic, cały czas jest zainfekowana ideologicznie. To znaczy mają pewne koncepcje socjotechnicznej reformy Unii, co nie jest niczym złym, ale nie potrafią oddzielić pewnych ideologicznie ugruntowanych przekonań od analiz realistycznych, co najlepiej widać w całej polityce klimatycznej po prostu. I teraz być może, żeby jakby taką gruntowniejszą odpowiedź na twoje pytanie uzyskać, to trzeba byłoby przeanalizować proces decyzyjny, który doprowadził do Mercosuru. Prawda? Czy dźwignie czyich interesów i na ile w trybie niedemokratycznym procedowane o tym wszystkim zdecydowały. Ale wiesz, że polski rząd, ten poprzedni, to nie protestował przeciwko Mercosurowi. No, to jest ta sytuacja posiadania ograniczonych zdolności koalicyjnych w grze unijnej. Ale to nie to, że to nie jest tak, że byli przeciw, wedle mojej wiedzy nie byli przeciw po prostu. Ja akurat o tym wiem za mało, ale mi chodzi o to, żebyśmy sobie powiedzieli, jak wiele procesów decyzyjnych w Unii jest poniżej radaru widzialnego dla opinii publicznej. Niby są tam instytucje mierzące, nazwijmy to tak, uległość lobbystyczną poszczególnych europarlamentarzystów, ale to nie przekłada, tego typu diagnozy nie przekładają się w rzeczywiste korekty. I może, inaczej mówiąc, obawiam się, że w lęku przed sukcesem ugrupowań typu AfD czy prawica lepenowska będą reakcje nie mądre, tylko ideologicznej paniki, które przyniosą więcej szkody niż pożytku. Bo tam jest jakby, mając takie nieregularne przesłuchy, kontakty z niektórymi osobami, mam wrażenie, że to jest więcej paniki, lęku przed populizmem niż takiej szukania technokratycznych rozwiązań, które by zbalansowały pewne korzyści i zagrożenia. Nie masz takiego jasnego zdania dzisiaj. Czy to jest dla nas szansa, czy to jest zagrożenie? Nie mam wyrobionego zdania, bo mam wrażenie, że te procesy nie rozgrywają się liniowo. Że na te procesy nakłada się handlowa polityka Trumpa, na te procesy nałożyć się może to, co mnie, że tak powiem, spędza sen w powiek, to jest to, że któryś z twórców modeli AI doprowadzi do samozapłonu któregoś z tych systemów, który się urwie z uwięzi, albo przedtem nim zdąży się urwać z uwięzi, zostanie przez kogoś wykorzystany w trybie tak zwanej malicious, czyli złośliwej AI i wszystkie reguły gry w społeczeństwo z dnia na dzień nagle zostaną wywalone. Że to nie będzie proces ewolucyjny, bo zwróćcie uwagę, jak szybkie i dynamiczne są zmiany od czasu odpalenia czata GPT przez OpenAI, ale one cały czas są jeszcze rozumiemy, co się dzieje z tkanką społeczną. Ja się boję, że jak na tamte procesy polityczne, klasyczne, czyli chodzenie wahadła
od progresywistów do konserwatystów nałożą się jakieś nowe dynamiki technologiczne, to nie wiadomo będzie, jak się w tym wszystkim znaleźć. No nie wiemy, jak Taki, będzie. że tak powiem, to nie jest nihilizm poznawczy, ale to jest jakby duża powściągliwość przed sformułowaniem ocen w sytuacji, gdy zbyt wiele zmiennych współtworzy smak zupy, która w tym kotle się gotuje. To podsumowując całą naszą rozmowę, biorąc pod uwagę to coś nieznanego, co się rodzi Tak, tak. w związku z technologią, tak, z AI-em. Biorąc pod uwagę tą dynamikę polityczną w Europie i w Stanach Zjednoczonych też. Przecież w tych głównych krajach i w wielu innych miejscach świata. I biorąc pod uwagę to, co dzieje się w polskiej polityce, te nowe strumyczki, które zauważasz i które widzisz tutaj światełka rozmaite Tak, w to tunelu. korzystne trendy. Tak, korzystne trendy. Jeszcze nie w pełni silne, ale korzystne. Biorąc to wszystko pod uwagę, Tak. wojny, zagrożenia, przyszłe wojny, które mogą wybuchnąć, to jesteś optymistą, jeśli chodzi o przyszłość ojczyzny naszej? Umęczonej? Mam wrażenie, że jestem bardziej optymistyczny co do przyszłości Polski niż co do cywilizacji ludzkiej. Ale cywilizacja ludzka coraz to... Ja wiem, ale mogę sobie wyobrazić, że wyspą. jeśli Polsce dobrze zdiagnozujemy pewne zagrożenia ze strony technologii cyfrowej, to będziemy po stronie beneficjentów pewnych rozwiązań, a zbuforujemy się przed efektami, że jak kiedyś Polska była przed murzem, to będziemy przed murzem winny przed szaleństwami nadmiarowej cyfryzacji. Zakładając, że cyfryzacja nie jest złem samym w sobie. No przecież jest... Tylko nadmiarowa jest złem samym w sobie. Postawmy tu kropkę, to jest dosyć optymistyczna wizja. Andrzeju, bardzo ci dziękuję za tę dziękuję za rozmowę. szansę rozmowy. I umawiamy się na następne. Najlepiej w konfrontacji z kimś, kto deklaruje się jako polski patriota i mówi... Opowiada za federalną Europą. Ale mam inną wizję polskości, tak? Miejsca Polski w Europie. W Europie zarządzania wyobraźnią poprzez system edukacyjny Polaków. Jestem otwarty na takie spory. To umawiamy się, postaram się zaprosić taką osobę, która będzie godnym rozmówcą. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Czekam na państwa komentarze. Zapewne będzie gorąco, ale mądrze, mam nadzieję. I co? Dziękuję bardzo. Wspierajcie Układ Otwarty, bo takie miejsca są Polsce potrzebne pewnie, nie? Mam nadzieję. Dziękuję bardzo.